Jak podmienić niepasujący kolor w dziesiątkach tabelek? Najszybciej jest zmodyfikować ich styl. I zmienia się wszędzie. Jak i dlaczego to działa? Bo komórkom nie nadawałem formatowań ręcznych ani z okna Ctrl+1 formatowanie, ani z jego uproszczonej wersji na wstążce. Zamiast tego zrobiłem tak. Na zaznaczone komórki nakładałem odpowiednie style ze wstążki narzędzia główne. Za chwilę wyjaśnię, jak je tworzyć, ale najpierw najważniejsza myśl. Nie chodzi tylko o szybsze nadawanie wyglądu. Największą zaletą styli jest to, że one są nadal połączone ze swoimi komórkami. Na przykład styl tytuł pamięta swoje komórki i ma je pod kontrolą. Żeby zmienić wygląd wszystkich miejsc, gdzie nałożyłem styl tytuł, wystarczy na nim nacisnąć prawym przyciskiem myszy. Tu w tym menu co możemy z nim zrobić, a ja wybieram modyfikuj, formatowanie. To okno wygląda identycznie jak to od formatowania ręcznych, ale to służy do edycji stylu. Na przykład na karcie wypełnienie zmieniam mu kolor na jakiś starannie wybrany, OK i OK, i zmieniło się wszędzie bez konieczności ponownego mozolnego zaznaczania. Nie chodzi tylko o kolory. Tak samo mogę zmieniać wszystkie atrybuty formatowania. Na przykład na tym błękitnym stylu modyfikuj format, nadam mu liczbowe, bez miejsc po przecinku, z separatorem tysięcy i jeszcze w niestandardowych poprawię go, po liczbie dopiszę w cudzysłowach spacja kilometry. OK i OK. I jednostka zmienia się wszędzie. Jak stworzyć od zera nowy własny styl? W nowym pliku Excela gdzieś z boku najpierw, używając formatowań ręcznych, przygotuję sobie taki wygląd komórki, jak mi się podoba. Jedna będzie do danych, a druga do nagłówków. Kiedy skończę, zaznaczam komórkę i ze styli wydaję polecenie nowy styl komórki. Niech się nazywa nagłówki i drugi na podstawie tej komórki nowy styl niech nazywa się liczby. Moje style pojawiają się tu w sekcji niestandardowe. Komórki pomocnicze kasuję i nakładam style na nagłówki i na komórki z danymi. Jeśli styl nie wygląda dobrze, wiadomo, prawym modyfikuj, więc ewentualne korekty można wprowadzić później. Ta cienka rameczka, która pojawia się wokół stylu, mówi: zaznaczona komórka jest w stylu nagłówki. Zaznaczam inną, rameczka przeskakuje, a ta komórka jest w stylu liczby. Tak sprawdzamy, w jakim stylu jest komórka. Jak używać styli, żeby mieć spójny wygląd we wszystkich skoroszytach? Proponuję stworzyć sobie plik szablonu. Ja używam tego, to jest normalny skoroszyt. W nim zdefiniowałem moje style i mam go zapisanego w dobrym miejscu gdzieś na sieci. Jak w praktyce korzystać z tego szablonu? 3 sposoby do wyboru. Opcja pierwsza dla nowych dokumentów. Duplikuję plik szablonu Ctrl+C, Ctrl+V, na kopii F2 zmieniam mu nazwę, a dalej mogę go otworzyć i już dalej normalnie na nim pracować. Opcja druga dla dokumentów starszych, już istniejących. Mam plik bieżący, na którym pracuję, a obok otwieram także szablon. W bieżącym wydaję polecenie scal style. Tłumacząc z Excelowego na polski, on oznacza sięgnij do jakiegoś innego otwartego skoroszytu i weź sobie z niego style. Klik wskazuje, z którego innego otwartego ma zabrać style. Czy ma zabrać też style o takich samych nazwach jak już w bieżącym? Nie, nie bierz istniejących. OK, skopiował do siebie, mam je w bieżącym. Zamknę bieżący i otworzę jeszcze raz i opcja trzecia. Mając otwarte bieżący i szablon, kopiuję ostylowane komórki z szablonu Ctrl+C i wklejam do bieżącego Ctrl+V. I od razu je kasuję, bo style już się przeniosły. Zwróćmy uwagę, nie przeniosły się wszystkie style, tylko te potrzebne do komórek, które skopiowałem. Czyli z szablonu można sobie wybierać i kopiować tylko te style, które są na dany moment potrzebne. O formatowaniu komórek opowiadam też w tych ciekawych filmach. Dziękuję za oglądanie, kłaniam się, do widzenia.